Witam Was bardzo serdecznie. Dziś pokażę Wam Nokia 6310i. Telefonik dość popularny, bardzo cenionym telefonikiem jest. Jeśli chodzi o kwoty tutaj zakupu tego telefonu osiągają nawet do 3, 4, 5 tysięcy. Nie wiem, od czego to zależy, może jakieś wersje są, tutaj widziałem Mercedes-Benz, ten jest akurat tylko i wyłącznie z plusa. Bardzo fajny telefon, dość solidny, bardzo ciekawie wygląda, jego stylistyka taka klasyczna, no warto mieć go na pewno w kolekcji. I teraz spójrzmy tutaj, jeśli chodzi o obudowę przednią, duże klawisze, takie delikatnie klikające, podobnie jak w Nokii 3310. U samej góry oczywiście otwory na głośniczek od rozmów, napis marki Nokia. Z boku zobaczymy takie mini otwory, zapewne są to otwory na główny głośnik. I zobaczymy również takie po bokach zaczepy, tutaj pewnie były zaczepy do jakiegoś uchwytu samochodowego, bodajże. Z boku zobaczymy również klawisze tutaj ściszania i pogłaszania. Port podczerwieni IRDE. Co ciekawe, telefon tutaj został wyprodukowany w 2000, tak na przełomie 2002-2003 roku, a posiadał tutaj port podczerwieni. Jak przystało na Nokię, włącznik i wyłącznik tego telefoniku u samej góry. I zobaczymy z tyłu. Z tyłu praktycznie nie mamy nic. Tu jest antena zasięgowa. Tu była jeszcze zaślepka, ale jej nie ma. Jak widzicie, te anteny zasięgowe w tym przypadku były naprawdę dość dużych rozmiarów. Napis marki Nokia i to chyba wszystko, jeśli chodzi o te boki. Zobaczymy jeszcze sobie na samym dole port ładowania z tym grubym bolcem. I tu widzimy jeszcze złącza pewnie jakieś złącze stojakowe do ładowania, bo ta Nokia jest taka biznesowa, tutaj wersja biznesowa raczej. I tutaj drugie pewnie samochodowe, albo te pierwsze samochodowe, a to drugie, coś w tym stylu na pewno jest. I tu jeszcze również widzimy taki mini otwór na mikrofonik. I to chyba tyle. Teraz sobie wejdziemy jeszcze pod baterią. Bateria, dokładna nazwa. Tutaj zobaczmy, ale dzisiaj jest słabiutko, jeśli chodzi o jakość. Bateria BPS2. No taka bateria, tutaj nie widzę ile posiada pojemności, ale mimo tej dużej wielkości na pewno jest jej niewiele, pewnie tak 800 może mAh taka bateria posiada. Wchodzimy sobie po inne informacje. Nokia model 6310 została wyprodukowana, widzimy, Niemcy. I tu jeszcze inne informacje tej Nokii, jakiś certyfikat Unii Europejskiej, Instytut Łączności, takie najważniejsze tutaj ważne informacje. I tu widzimy jeszcze wejście na kartę SIM, bardzo praktyczna tutaj wysuwka była, zobaczmy, wysuwamy sobie. Tutaj nie było żadnych problemów, żeby uszkodzić w jakimś stopniu naszą kartę. I tu jeszcze Wam dopowiem, że te nowsze karty, no jest mini problem, bo jeśli ta karta tak wypycha tą nano czy mikro SIM, to nie łączy nam właśnie, no i jest problem właśnie z zasięgiem. I teraz sobie uruchomimy nasz telefonik, zobaczymy wszystkiego podstawowe funkcje. Wszystko tutaj było fajnie, ale zapomniałem karty SIM. Tutaj bardzo ciche powitanie. I widzimy 2003 rok, ponieważ wersja softu była znacznie nowsza. I wchodzimy sobie do menu. Spójrzcie tutaj. Menu bardzo przejrzyste, bardzo proste. Tu jest taki delikatny poświat w kolorze niebieskim. Bardzo fajnie to wygląda. Spis połączeń, profile, ustawienia, gierki, aplikacje, kalkulator, tutaj Wam przybliżę, lista spraw, kalendarz, port podczerwieni, Bluetooth, ale ciekawe naprawdę, telefon posiada, widzicie, Bluetooth nawet,
Coś niesamowitego. Telefon z 2002 roku, tutaj z jak się to nazywa, monochromatycznym wyświetlaczem i jeszcze do tego posiada Bluetooth, wyszukiwarka z audio i tak dalej, i tak dalej. Dodatki: dyktafon, portfel, minutnik, stoper. To troszkę pośpieszymy. Jak pisały się SMS-y w tym przypadku na tym telefonie? Zobaczmy. Tutaj no dość fajnie, dość płynnie. Myślę, że tutaj duże klawisze, więc nie byłoby z tym na pewno problemów. Każdy by spokojnie sobie poradził. Gierki, jakie ten telefon posiada, i spójrzmy. Tu jest Snake, oczywiście gierka, którą każdy zna z telefonów klasycznych Nokia. No wersje były różne, naprawdę. Tutaj kolejna gierka. Tą gierkę pamiętam z Nokii 3310. Też bardzo ciekawa gierka i dość tutaj popularna w tych starszych modelach Nokii. Trzecia gierka, już pokazuję, też popularna gierka, która bardzo często występowała w starszych komputerach. Pamiętam, jak się tę grę swego czasu ciupało. Wy chyba też pamiętacie. I kolejna gierka. Nie, już tyle. Tyle gierek mamy. Przechodzimy sobie dalej aplikacje. Mamy dwie aplikacje, jak widzicie. Kalkulator, lista spraw, kalendarz, port podczerwieni, Bluetooth, dodatki, tu już byliśmy. Aha, co ciekawe, telefon posiada tutaj dyktafon. Jak już się wam pokazywałem. Tutaj możemy nagrywać. Ciekawe, co w ogóle odtwarza. Halo, halo, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Halo, halo, stop. Nagranie jest. Zapisane i teraz sobie otworzymy. Zobaczymy, jak to w ogóle działa. Słuchaj, ale bardzo, bardzo słabo. Może jest problem akurat z mikrofonem bądź z głównym głośnikiem. Portfel, tu możemy zobaczyć. Aha, jeszcze przejdziemy sobie do najnowszego softu. Zobaczymy sobie gwiazdka, kratka, 4.0 kratka i tu widzimy soft, który został zaktualizowany do wersji z 2003 lipca 8 i wersja softu to V551. I jeszcze sobie wejdziemy do naszych oryginalnych dźwięków w tym telefonie, posłuchamy sobie.
I to wszystkie dzwonki, jakie słyszeliście w tej Nokii. Jak widzieliście, naprawdę jest spory wybór, możecie wybierać. I cieszę się takim dzwonkiem w telefonie, jak ktoś do Was zadzwoni. I to wszystko w tym filmiku. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.